Dzisiaj omówimy sobie 11 głównych chorób pomidora. Pomidor z jednej strony jest dość bezproblemową uprawą, potrzebuje słońca, podlewania, okresowego karmienia. Z drugiej strony ma wiele chorób bakteryjnych, wirusowych, od złego odżywiania, od przekarmienia, grzybiczych. Aby nie być całkowicie bez plonów, musimy jak najszybciej zauważyć i przezwyciężyć chorobę. Nauczmy się rozpoznawać choroby pomidora. Pierwsza z nich to zaraza ziemniaczana. Jest ona spowodowana przez grzyby, które atakują krzewy w otwartych rabatach. Choroba występuje w każdym regionie kraju. Jest wywoływana przez wahania temperatury i zwiększoną wilgotność. Lepiej nie walczyć z zarazą, ale podjąć środki zapobiegawcze. Pod liśćmi pojawia się białawy nalot. Na pomidorach pojawiają się podskórne brązowe plamy. Na przedniej stronie liści i łodygi pojawiają się brązowe plamy. Zapobieganie. Opryskiwanie. 3 razy w tygodniu po przesadzeniu do ogrodu oraz 3 tygodnie po pierwszej profilaktyce napar z czosnku. Szklankę ząbków przepuścić przez prasę, wymieszać w wiadrze z ciepłą wodą, dodać 1 gram nadmanganianu potasu i po kwitnieniu 3 gron. Zużycie pół litra na metr kwadratowy. Wirus mozaiki. Czynnikiem sprawczym jest wirus, który występuje w pomidorach szklarniowych i ich odpowiednikach na otwartych rabatach. Częściej w pierwszym przypadku. Liście zmieniają kolor, następują zmarszczki, zwijają się. Sama roślina żółknie i wysycha. Zamiast zielonego liścia nabierają mozaikowego koloru. Na przemian pojawiają się ciemne i żółto-zielone plamy. Chore rośliny należy spalić. Pierwszym źródłem infekcji są chore nasiona, dlatego przed sadzeniem należy je moczyć przez pół godziny w 1% roztworze nadmanganianu potasu. Zapobieganie. Co 10 dni spryskiwać pomidory roztworem odtłuszczonego mleka. 1 litr na 10 litrów wody plus 1 łyżeczka mocznika. Do siewu wybierzmy 2-3-letnie nasiona. Brunatna plamistość. Jest to już 3. nasza choroba, którą sobie omawiamy. Ta choroba grzybicza dotyka głównie rośliny szklarniowe. Powodem są zimna woda podczas nawadniania, stała wilgoć i wahania temperatury. Chorobę można zaobserwować w okresie kwitnienia i na początku owocowania. Jest to szczególnie dotkliwe przy dużej wilgotności, ponad 95% i braku światła. Dotyka ona najpierw dolne liście. Na nich pojawiają się żółte, okrągłe plamki, które później rozwijają się w jedną dużą plamę. Dolna strona pokryta jest brązowym nalotem z oaksamitnej powierzchni. Są to zarodniki grzybów. Chore warzywa muszą być zerwane. Owoce często nie mają czasu na zachorowanie. Jeśli jednak tak się stanie, wtedy stają się ciemnobrązowe, miękną i wysychają. Zapobieganie. Użyjmy preparatów zawierających miedź. 4. choroba to już jest bakterioza. Jak sama nazwa wskazuje, patogenem jest bakteria. Jej objawami chorobowymi są więdnięcie roślin, powstawanie na nich narośli, zgnilizna, plamistość oraz nekroza. Na zewnątrz krzew szybko więdnie, może wysnąć dosłownie przez noc. Po przecięciu łodygi widzimy pustkę lub płyn. Choroba nie może być leczona. Pilnie należy usunąć i spalić chore krzewy. Natychmiast trzeba opryskać sąsiednie krzewy. 5. Martwica łodygi. Jest to wirus, który często występuje na etapie powstawania pierwszych pomidorów. Przy ziemi na łodydze pojawiają się ciemnozielone pęknięcia, w których widoczne są zaczątki korzeni powierzchnych. Krzew usycha i obumiera. Źródłem infekcji jest zanieczyszczona gleba lub nasiona. Rośliny należy wyrwać i spalić, a glebę odkazić. Nie podaję nazw preparatów, które trzeba zastosować, ponieważ ciągle dochodzą nowe, bardziej skuteczne. Jednak w każdym sklepie ogrodniczym wykwalifikowana kadra doradzi nam możliwie najlepsze.
I była to część pierwsza. Zapraszam do części drugiej, no i później trzeciej. Dziękuję.